Zachęcam do otwarcia kont demonstracyjnego i rzeczywistego, z których sam korzystam. Otwierając konta wspierasz rozwój mojego kanału. Dziękuję. Andrzej Stefaniak. Witam serdecznie. Dzisiaj po południu. Inflacja w Europie szokuje. Co mówią nam dane? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zaczynamy. Inflacja w Europie szokuje. Co mówią nam dane? Dzisiaj poznaliśmy już komplet informacji dotyczących inflacji w lutym w Europie i poznaliśmy zbiorcze dane o inflacji dla całej strefy euro. Okazało się, że jest ona na poziomie 8,5%, prognozy były 8,3%, poprzednio w styczniu było to 8,6% i widzimy tendencję spadkową na inflacji konsumenckiej, ale największe rozczarowanie jest na inflacji core, gdzie 5,3 okazało się, że ta inflacja wynosi w lutym, prognoza była 5,3 i oczywiście widzimy trajektorię wzrostową. Nie widać tutaj zatrzymania, a prognozy były i sygnalizowały, że takie zatrzymanie może być, więc w strefie euro tutaj inflacja ewidentnie idzie w górę i na tym koncentruje się teraz rynek i musi to po prostu zdyskontować. I bardzo podobne zjawisko widzimy na inflacji dla Włoch. Tutaj oczekiwano o 9,5% w lutym inflacji, było 9,9%, w styczniu było to 10,7% i widzimy, że procesy dezinflacyjne jakoś już istnieją w gospodarce włoskiej, natomiast nie widać przyspieszenia tej tendencji dezinflacyjnej, no i rynek musi to zacząć dyskontować. Jaki jest skład inflacji w strefie euro i widzimy tutaj na tym następnym wykresie, jak bardzo teraz w tendencji dezinflacyjnej jest komponent związany z energetyką i tutaj jest ten czynnik najbardziej sprzyjający temu, żeby ta dezinflacja występowała i prawdopodobnie aż do sierpnia ten czynnik będzie jednym z głównych, który będzie napędzał tendencję ku temu, żeby procesy dezinflacyjne występowały. Natomiast jeżeli popatrzymy na dekompozycję inflacyjnej, to w tym wypadku najbardziej oczywiście negatywnie kontrybuuje cena żywności i w tym wypadku to jest największy problem strefy euro i ten wykres bardzo dobitnie to teraz pokazuje. Gdy popatrzymy na zbiorcze, składowe dane dotyczące inflacji w poszczególnych krajach tworzących strefę euro, to ta inflacja HICP pokazuje nam, że na chwilę obecną tylko na Łotwie jest inflacja przekraczająca 20%. No i w większości krajów jednak rozpoczął się proces dezinflacyjny. No i będziemy teraz zakładać na rynku, czy po jednej stronie są ci, którzy zakładają, że będą jednak procesy dezinflacyjne. W takiej sytuacji będzie także szansa na to, że już będziemy bardzo blisko szczytu cyklu podwyżek stóp procentowych, a w takiej sytuacji ci będą kupowali obligacje, będą zakładali ich wzrosty na cenach i spadki rentowności, a po drugiej stronie będzie coraz większa pula inwestorów, którzy będą liczyli, że jednak procesy dezinflacyjne będą zawodziły i będą w takiej sytuacji po drugiej stronie transakcji na obligacjach, czyli będą je sprzedawać licząc na to, że rentowności amerykańskich, ale przede wszystkim tutaj w Europie tych obligacji będą rosły. I wygląda na to, że co najmniej w kolejnych jeszcze tygodniach będziemy świadkami pasjonującej walki między tymi dwoma stronnictwami. Prawdopodobnie dane za marzec będą już rozstrzygające i wszystkie informacje z Europejskiego Banku Centralnego także będą niezwykle istotne, żeby zrozumieć to, co się dzieje i tutaj klucz do tego, żeby zrozumieć, co się będzie działo na innych klasach aktywów, drzemie moim zdaniem w rynku długu, na który warto się skoncentrować. Ale drodzy Państwo, w tym momencie jeszcze raz zachęcam do wszystkich materiałów edukacyjnych, które poszerzają naszą wiedzę. Tam na dole link w opisie i link w komentarzu. Przypominam niezwykle interesujące raporty o tym, jak inwestować w sztuczną inteligencję, o rekordowych zyskach PKN Orlen i co one oznaczają, jak je interpretować oraz o smart money, co to znaczy, jak to wykorzystywać. Tam na dole link w opisie i link w komentarzu. Te wszystkie linki są tam na dole w opisach. Wróćmy teraz jeszcze do tematu, ponieważ dla nas implikowana stopa procentowa jest tym, co pozwala nam ocenić, jak interpretowane są te dane makroekonomiczne. I co ciekawe, dzisiejsze publikacje makroekonomiczne, które teoretycznie zawiodły oczekiwania rynku, jednak nie prowadzą
na przestrzeni tych kilku godzin po tej publikacji do jakichś zmian na implikowanej stopie procentowej. Być może rynek czeka na ostateczną interpretację tych danych przez Wall Street. Dlatego też będziemy wracać bardzo często do tych wykresów pokazujących, co inwestorzy spodziewają się, jakiego kierunku, co do dalszych ruchów w polityce monetarnej. Na chwilę obecną oczywiście jesteśmy na poziomach maksymalnych w wycenie podwyżek stóp procentowych. Rynek zakłada 50 punktów bazowych już za 2 tygodnie na posiedzeniu Europejskiego Banku Centralnego przy podwyżce. Natomiast co jest interesujące, bardzo ciekawie zachowują się niemieckie obligacje, które jakby tak nie chciały dalej spadać na cenach. Mamy nawet lekką korektę w momencie tworzenia tego wpisu, czyli tak jakby się nie przejmowały tymi danymi, które już prawdopodobnie są już uwzględnione w cenach. Natomiast to, co niepokoi rynek ryzyka, to wyjście rentowności amerykańskich obligacji nad poziom 4%, czyli atakujemy maksima, które były w październiku i rynek naprawdę będzie musiał wkrótce się określić, czy gra na podwójny szczyt, czyli na to, że naprawdę procesy dezinflacyjne będą kontynuowane, czy też będziemy świadkami następnej fali wyprzedaży amerykańskich obligacji, a część inwestorów, tak jak powiedziałem, nastawia się, że powtórzy się ten scenariusz, który był obserwowany w lecie w poprzednim roku na amerykańskich obligacjach, gdzie przeżyliśmy wtedy następną falę przeceny tych papierów. Czy tak będzie teraz? Moim zdaniem bardzo wiele zależy od tego, jakie będą dane z rynku pracy, czy dadzą one paliwo Fedowi do bardziej gołębiego nastawienia, czyli im dane będą gorsze, tym lepiej dla obligacji, dla ocen perspektywy przyszłych stóp procentowych oraz samych danych o inflacji dla Stanów Zjednoczonych. Też wygląda na to, że w następnych dniach te publikacje będą szczególnie istotne i to na tym będziemy się teraz koncentrować. Dlaczego stopy procentowe są takie istotne? Ponieważ jeżeli zobaczymy, jakie jest powiązanie rosnących rynkowych stóp procentowych i amerykańskiego dolara, to widzimy korelację praktycznie zbliżającą się do +1, czyli bardzo silnego powiązania, a to oznacza, że te rynkowe stopy procentowe, jeżeli rosną, wpływają na presję, na umocnienie amerykańskiego dolara, stąd też mamy spadki euro-dolara, które w momencie tworzenia tego wpisu sprawiają, że euro-dolar znowu testuje poziom 1,06 i będziemy się zmagać z tym poziomem. Zobaczymy, czy dzisiaj zostanie on utrzymany, a rynek zmienności implikowanej sygnalizuje, że naprawdę następne 2 tygodnie będą upływały pod znakiem bardzo dużej aktywności, podwyższonej aktywności w oczekiwaniu na Fed, na ECB, na dane o inflacji, oczywiście rynek pracy, który poznamy nie jutro wyjątkowo, ale dopiero za tydzień. Warto być tego świadomym, że te dane z rynku pracy, które miały być w pierwszy piątek miesiąca, zostały przeniesione na drugi piątek miesiąca, czyli za tydzień. Amerykański dolar rentowności to wzrok każdego inwestora, który działa na rynku surowcowym, spoczywa na cenie złota. No i co jest ciekawe, euro-dolar testując poziom 1,06 na razie nie doprowadził do tego, że cena złota wróciła do tendencji spadkowej. Na razie mamy tylko chwilowe zatrzymanie, natomiast negatywne sygnały z rynku surowcowego moim zdaniem płyną z zachowania ceny miedzi, która dynamicznie wróciła pod poziom $9000, a dla mnie przynajmniej jest to punkt odniesienia. Za każdym razem, kiedy miedź wraca poniżej tego psychologicznego poziomu, jest to negatywna wiadomość i sygnalizuje wzrost awersji do ryzyka w skali globalnej. No i być może będziemy świadkami dzisiaj decydującej sesji na Wall Street ze względu na to, że futures na indeks Standard & Poor już teraz sygnalizują otwarcie giełdy dokładnie na średniej 200-sesyjnej na wykresie dziennym. Ten wykres teraz dobitnie to pokazuje. Drodzy Państwo, można się z analizą techniczną zgadzać bądź też się nie zgadzać, ale zdecydowana większość uczestników rynku przywiązuje do niej dużą wagę, więc jeżeli się nie zgadzamy, to przynajmniej wiedzmy, co nasz przeciwnik na rynkach finansowych myśli, gdzie może mieć swoje zlecenia obronne i czym się posiłkuje. I ten wykres średniej 200-sesyjnej naprawdę ma duże znaczenie. Przypominam, że w październiku bardzo dobrze ta średnia zaczęła funkcjonować i dała odbicie na wykresie tygodniowym, które trwało 4 miesiące na giełdach papierów wartościowych, więc naprawdę sygnalizuje przywiązywać do niej dużą wagę i właśnie dzisiaj będziemy ją testować na otwarciu na indeksie Standard & Poor, więc każda
możliwość jest do realizacji, każdy scenariusz realizacji jest możliwy do obserwacji na giełdzie papierów wartościowych na Wall Street, z tym, że moim zdaniem jest jednak większa szansa na to, że to wsparcie się obroni i rynek spróbuje wyciskać ryzyko, spróbuje zagrać na ryzyko. Czy tak się stanie? Naprawdę dopiero moim zdaniem złamanie poziomu 3900 punktów oddali perspektywę tego, że ta średnia nie działa i że nie przywiązują teraz inwestorzy do niej dużej wagi. Więc dzisiaj obserwujmy bardzo uważnie, gdzie zakończymy dzień na indeksie Standard & Poor. Indeks DAX moim zdaniem cały czas pokazuje swoją relatywną siłę, pokazuje, że tutaj tak jakby występowała jakaś akumulacja akcji. Mamy tylko skromne naruszenie i to pierwszych dopiero wsparcie, nie mówiąc już o jakichś o większym znaczeniu. Jeżeli popyt na ryzyko zaatakuje, euro-dolar się odwróci i ta tendencja wzrostowa naprawdę będzie miała miejsce na obserwacji, to myślę, że europejskie akcje będą pierwszymi, które na to zareagują i zareagują ze zdwojoną siłą. Jeszcze chciałbym wrócić do wskaźników PMI w tym momencie, ponieważ okazało się, że globalny wskaźnik PMI wrócił nad poziom 50 punktów, a to jest dobra wiadomość dla ryzyka i naprawdę będzie faworyzowało scenariusze prowzrostowe, a podział wskaźników PMI na poszczególne obszary geograficzne na świecie pokazuje, że najlepiej zachowuje się gospodarka w Azji, a najgorzej w tych krajach najbardziej rozwiniętych, developed markets, zachowuje się ten wskaźnik najgorzej. Dlatego też bądźmy bardzo wyczuleni. Natomiast jak to wykorzystać w praktyce? Zobaczmy. Jeżeli wskaźnik PMI dla sektora przemysłowego w strefie euro spada, to są wyprzedawane spółki cykliczne i lepiej zachowują się spółki defensywne. Ten wykres w tle naprawdę warto sobie zapamiętać i odwrotnie. Jeżeli wskaźnik PMI zaczyna odwracać się i zaczyna rosnąć, a tak właśnie się dzieje od 3-4 miesięcy, to lepiej zaczynają się zachowywać spółki cykliczne w Europie, a gorzej spółki defensywne. Naprawdę powiązanie widać gołym okiem i nawet laik spostrzegłby powiązanie tych dwóch czynników, które na siebie wpływają. I na koniec Bitcoin. Jeżeli Bitcoin wróciłby poniżej 23 tysiące dolarów, to w takiej sytuacji moim zdaniem byłoby to potwierdzenie negatywnych dzisiejszych sygnałów płynących z zachowania ceny miedzi. Doprowadziłoby to moim zdaniem do zwiększenia presji na to, żeby ta dzisiejsza sesja na Wall Street generalnie była bardzo, ale to bardzo negatywna. No i przejdźmy teraz do rynków emerging markets, czyli do krajowego podwórka. Na tym wykresie, który teraz jest w tle, dobitnie widać, jak ta wczorajsza sesja w Chinach zwiększyła znowu atrakcyjność rynków emerging markets względem tych developed markets. Tak jakby miał się powtórzyć scenariusz, który był rysowany w październiku, kiedy to przez kilka tygodni spółki, właśnie rynki emerging markets zachowały się lepiej niż te rynki rozwinięte. Jeżeli tak by się stało, to oczywiście byłby to fantastyczny wniosek dla warszawskiej giełdy papierów wartościowych, a jeżeli dodamy do tego, że wskaźnik, który pokazuje, jak zachowują się waluty rynków emerging markets, które także bronią swojej średniej 200-sesyjnej, pokazuje, że i waluty są kupowane, więc kapitał prawdopodobnie płynie do tych rynków, stara się tutaj szukać stopy zwrotu, a kiedy uświadomimy sobie, jak bardzo na przestrzeni ostatnich dni umocnił się złoty względem euro i względem dolara i że teraz w sytuacji, kiedy euro-dolar znowu próbuje przetestować poziom 1,06, nie widać ochoty na jakieś dynamiczne osłabienie krajowej waluty, moim zdaniem jest to jednoznaczny wniosek, że ten kapitał wykorzystuje takie okazje, żeby tankować polskie i oczywiście inne aktywa rynków emerging markets po lepszych cenach. I fakt, że zachowanie polskich obligacji nie potwierdza tego, co się dzieje na amerykańskich czy też niemieckich obligacjach, to jest jednoznaczny sygnał, że te tankowanie polskich aktywów i innych rynków emerging markets właśnie trwa na naszych oczach, więc ja osobiście zaczynam uważać, że jest coraz większa szansa, że obroni się poziom 1800 punktów na indeksie WIG20 i on doprowadzi do tego, że wkrótce pojawi się następny popyt. A wczorajsza sesja wygląda na to, że potwierdziła istnienie kanału spadkowego, który widzimy na wykresie, który staje się ruchomym oporem
jego pokonanie górnej krawędzi i tych wczorajszych maksimów będzie jednoznacznym sygnałem bardzo silnego zaangażowania się popytu i że rynek ma ochotę co najmniej zaatakować ostatnie maksima, a moim zdaniem byłaby to wtedy szansa także na dalszy ruch w górę z przebiciem oporu w rejonie 2000 punktów. Taki scenariusz zakładam, ale dopiero prawdopodobnie po tych wszystkich informacjach z banków centralnych, które poznamy już za kilka dni. I drodzy Państwo, jeszcze raz przypomnę, tam na dole linki w opisie i link w komentarzu. Bardzo ciekawe informacje dotyczące tego, jak inwestować w sztuczną inteligencję, co jest niezwykle istotne. Od samego początku tego roku temat sztucznej inteligencji jest przez inwestorów szczególnie intensywnie badany. O rekordowych zyskach PKN Orlen i jak interpretować te dane dotyczące wyników tej największej spółki na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. No i specjalny ciekawy raport dotyczący tego, jak wykorzystywać smart money, co to w ogóle jest i jak się posiłkować w czasie własnego inwestowania tą metodą inwestycyjną i różnego rodzaju sposobami, które pozwalają nam określić siłę albo słabość smart money. Zachęcam do tego, tam na dole linki w opisie i link także w komentarzu. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, i widzimy się i słyszymy jutro o poranku. Wszystkiego dobrego, a dzisiaj życzę dużej, dodatniej stopy zwrotu podczas sesji amerykańskiej.